Who are you? My name is Pieces Man, and I am from Beef Town. I tower you. I'm here to kill you, rail on you. After wait. I'm a respectable penis of this society. You cannot kill me. Butterfly leg, penis walking around me. After wait. You are stupid as Baldi from the Ida deck. Don't dust me in. You will end in Arek's garbage. I'll animal with you. There was new lazy boy lips. The profits are lying into the hole. I have no other exit. Room with you. After wait. I feel trained to you. You're a pepper bicycle pedal. Ken Paradise. Antykiller. Pewnie niewielu z Was słyszało o filmie pod tym tytułem. W Rosji cieszył się okrutną popularnością. Stworzony na podstawie powieści film opowiada o byłym policjancie Korenewie, który po wyjściu z więzienia wypowiada wojnę gangom. No i w sumie to tyle. Ilość trupów w tym wiekopomnym 114-minutowym dziele jest wyjątkowo absurdalna. Jednak z racji, że film obejrzało sporo kołchoźników, postanowiono wypuścić grę pod tym samym tytułem, aby każdy mógł wcielić się w tytułowego antykillera. I tutaj sprawa się zjebała. Grę kupiłem w mini Big Boxie. A to już coś kurwa znaczy. Na okładce widnieje jakiś łysy patafian, który trzyma dwie giwery. Jego morda wygląda wyjątkowo znajomo. Na pudełku pierdolnął ktoś hasło zachęcające do zakupu, które brzmi: bardzo dynamiczna zręcznościówka z wyczuwalnym rosyjskim klimacikiem. Rosyjski klimacik. Tak. Chyba wiem, o czym mówią. Tego się kurwa spodziewam. Nie zawiedźcie mnie. Pozostałe hasełka z pudełka będziemy na bieżąco porównywać z rzeczywistością. Gra rozpoczyna się intrem zlepionym z fragmentów filmu, ale nie łudź się, jeśli nie oglądałeś Antykillera, to chuja z tego zrozumiesz. Niemniej streszczając to wypasione wprowadzenie, głównie mamy zbliżenia na zakazane ruskie nabrzmiałe od alkoholu mordy, jakieś wybuchy, samochody latają w powietrzu, łysy wychodzi z więzienia. Tyle zapamiętałem. Po tej solidnej dawce emocji nadszedł czas na napierdalanie. Jeszcze mała dygresja na temat tytułu. Antykiller, czyli coś, co jest na przeciwnym biegunie niż morderca. Więc wskrzesiciel? Gra polega na wskrzeszaniu martwych Rusków, którzy przekręcili się na marskość wątroby? Pierwsze odpalenie i coś mi to kurwa niebezpiecznie przypomina. Sterujemy łysym uszatem z pudełka w tradycyjnym, naturalnym ruskim środowisku, czyli beton, mury, rozjebane ławki, wszystko szare, burę i dobijające. Szybko wypadam łysym zza winkla, a tam komitet powitalny z pałami, którzy witają nas słowami: Co kurwa? Nie jestem wirtuozem angielskiego, ale postaram się tłumaczyć na polski to, co tutaj ci nasi przeciwnicy gadają. Witają nas słowami Chief Shooting There, czyli szefie, strzelanie tutaj.
Ciekawe kurwa, bo nie mam broni, oni nie mają pistoletów, ale słyszą strzelanie, zamroczone ruskie alkoholiki. Przemierzając ten bogaty w detale krajobraz, natrafiam na scenkę rodzajową z rosyjskiej rzeczywistości. Nie potrafię określić, co się tam dzieje. Łysy znajduje pistolet na ulicy z nieskończoną amunicją. Jest on najnowszy wynalazek rosyjskiej myśli technicznej. No to teraz napierdalanie na całego. Wrogowie rzucają się na mnie ze słowami wszyscy ręka bronie oraz będziemy zabijać cię teraz. Jednak szybko poddają się pod naporem mojego napierdalania. Tutaj muszę pochwalić Ragdoll, jest świetny. Czuć moc rosyjskiej amunicji, choć czasami miałem wrażenie, że walczę z gangiem jebanych ruskich akrobatów. Radosne napierdalanie do akrobatów uszatym łysolem szybko zamieniło się w ociekającą gównem spierdolinę. Ale pozwólcie, że wyjaśnię, bo z czymś takim spotkałem się pierwszy raz w moim życiu no life'a. Popierdalasz dróżką, wybijasz łysych pajaców i nagle widzisz przejście pomiędzy blokami. Nie kurwa, nie ukryte tam przejście, ale szerokie na parę metrów. Na końcu stoi jakaś paruwa i strzela do ciebie z karabinu. Chuj tam myślisz, idziemy. Nagle jeb, umarłeś. Myślisz, o kurwa, pewnie strzelił mnie w ten mój uszaty łeb. Próbujesz jeszcze raz, to samo. Co jest kurwa? Każdy z przeciwników zabiera trochę energii, a ten zapierdala z miejsca. Trzeci raz kitram za winklem i chuj, to samo. Co się dzieje? Otóż kurwa, to nie jest prawidłowa droga, którą powinieneś iść do chuja. Musisz popierdalać przez budynek obok, przejść oknem do drugiego budynku, wyjebać na dach i stamtąd zabić tego gościa, który właśnie w tym momencie zachowuje się już jak zwykły śmierdziel. Autorzy w ten zajebisty sposób uniemożliwili ci popierdalanie, gdzie dusza zapragnie. Nie możesz się wałęsać jak gimbus po stołówce za kompotem. Musisz kurwa iść tak, jak sobie zaplanowali. Gra nie posiada tak zaawansowanych kosmicznych technologii jak save. Po śmierci zaczynasz od samego początku. Wspomniałem, że ten gościu z karabinem krzyczy do ciebie on ma konar? No, to już masz pełny obraz. Łysy uszat biega z konarem na wierzchu. Okej, przyznam, że chwilę mi zeszło, zanim ogarnąłem rosyjską logikę robienia gier, ale w końcu udało mi się przejść to gówno. Drugi poziom. Zaskoczenie. Zamiast łysego uszata jest jakiś blondas w kufajce z budowy metra. Naszym celem jest obrona przed nacierającymi łysymi zwyrolami uzbrojonymi w pały. Nieważne, że ty masz pistolet i zdążysz ich zastrzelić 10 razy, zanim w ogóle dobiegną. W tej planszy już nie popierdalasz swobodnie po chynchach, ale masz maluteńki obszar, po którym możesz chodzić jak pies na łańcuchu. No, całe szczęście ten wybitny poziom trwa może ze 2 minuty. Pudełko nakreśliło, że występują wymagający przeciwnicy. Ciekawe, czy odnosi się też do tego tutaj. W trzecim poziomie poznajemy trzecią osobę dramatu, bo jak na pudełku napisano, historia opowiedziana jest z perspektywy 3 bohaterów. Tym razem jest to jakiś Tumblr guy w kapeluszu, w kufajce i gaciach od piżamy. Na miejsce tej wiekopomnej akcji wybrano jakieś wysypisko metalowych gówien, nie potrafię określić nawet co to jest. Pewnie to poziom na budowie, bo czemu nie. Tutaj też czeka na ciebie ta jebana pułapka deweloperów, czyli nieśmiertelne patałachy zabijające jednym strzałem. Jak nie pójdziesz tak, jak sobie zażyczyli. Tylko tutaj jest śmieszniej, bo zaraz na samym jebanym starcie masz 2 drogi do wyboru. Jedna prowadzi praktycznie od razu, na sam koniec poziomu i to jest droga śmierci. Pójdziesz, giniesz. Musisz popierdalać okrężnicą, zabijać łyse larwy, włazić na te metalowe gówna, aby dotrzeć dokładnie do tego momentu, który widziałeś na samym początku. Co za chujnia. Kolejna plansza zmiana, tym razem supermarket. Znowu blondas leci za jakimś bossem, który ma podaną energię nad łbem. Wydaje mi się, że to ta opisywana na pudełku urozmaicona lokacja. Nie wiem czemu to się nazywa supermarket, ani przez sekundę chyba nawet nie stoisz obok supermarketu, no kurwa. Nawet schodzisz na podziemny parking, ale supermarketu nie widać, tylko jakiś ogrodzony barak, parę samochodów i ciężarówki. Kolejny poziom to ten sam co ten drugi, z tym, że inny lojtas i tym razem wrogowie są z gnatami. Zapytam was o jedno, czy byliście kiedyś w klubie? W jakimkolwiek klubie? A teraz was się zapytam, czy byliście kiedyś w rosyjskim klubie? Z planszy przed misją dowiadujemy się, że ta strzelanina dzieje się w ruskim klubie. Według ruskich klub to 2 śmietniki i karuzela, a wokół jakieś betonowe płyty. No ja pierdolę. Dryń, dryń. Halo?
Co? Zapraszasz mnie do klubu? Do rosyjskiego klubu? No dobra, to widzimy się w klubie. Hej. Kolejny poziom stworzony przez leniwych chujów to powtórka z poprzedniego, tylko że inna lokacja. Znów malutki terenik i wrogowie wyłażący z każdej nory. Zastanawia mnie, czy napis na pudełku 10 poziomów to nie przycięcie w chuja. Bo jak można nazwać to poziomem, kiedy na luzaku kończysz to w 2 minuty? No ja pierdolę. No i kolejny poziom, tym razem w klubie. Podkreślam, w klubie. Ciekawy jesteś, jak wygląda rosyjski klub od środka? No kurwa stary, nie uwierzysz. Jakieś kurwa regały ze skrzyniami. Kolejne regały ze skrzyniami, potem jeszcze trochę jebanych regałów ze skrzyniami. Pewnie z wódką, no bo na chuj im tego tyle. Potem skrzynie, ale bez regałów. Dziesiątki, setki, tysiące skrzyń. Co jest do chuja pana w tych skrzyniach? Drugie piętro klubu i znów skrzynie. Może właścicielem klubu jest Katarzyna Skrzynecka. O! Skończyły się skrzynie. Teraz są pudła. A nie, to tylko taki easter egg, znów skrzynie. O ja! Wychodzisz na zewnątrz klubu. A tam... Morze kontenerów. Po horyzont. Kontenery. Kurwa, by jakąś skrzynię dali. O, koniec poziomu. Podsumowując, ruski klub to obiekt o 1000 metrów kwadratowych wypełnionych skrzyniami, pudłami i kontenerami. Rozumiem, że młodzież zamiast bawić się i tańczyć w ramach relaksu, popierdala ze skrzyniami pomiędzy piętrami. Oh my god! O, kolejny poziom na budowie. Fantastycznie. Atakujecie mrowie psów na samym początku, ale damy radę. A więc znowu łysi gałganiarze, psy, kontenery, a jakże, pudła. Zielone beczki. O kurwa, tutaj mnie zaskoczyli. Nie spodziewałem się takiej kreatywności. I tory, czyli pozostałości po pociągu. Choć poziomów pociągu nie ma. Trochę szkoda, że w tym poziomie nie było skrzyni. Trochę jestem tym zawiedziony. Poziom snajperski. Ho, tak, nie zesraj się. Strzelasz do jakichś pajaców, którzy nie mają szans nawet dobiec do punktu przeznaczenia. Nawet jak ich nie zabijesz, to towarzyszy ci oddział specjalny, który pacyfikuje każdego, bez względu czy uda ci się go zabić czy nie. Taki to fajny poziom. Czas operacyjny w tej planszy 1,5 minuty. Dobrze, że chociaż jakieś kontenery dali. Zanim opowiem o ostatnim poziomie, chwilę na wyjaśnienie całkowicie unikalnego sposobu odnawiania energii. Nasz łysy uszat nie zbiera apteczek, bo ich tu po prostu nie ma. Jedyną szansą, aby odnowić energię, to szybkie zabójstwo paru ćwierzy. Wtedy napełnia się żółty pasek wściekłości, czy tam czegoś, który zamienia się w energię. Taki to trochę łysy Jezus, zamienia wściekłość w energię. Ostatni poziom dzieje się w bliżej niesprecyzowanym miejscu, ale cieszą tutaj wesołe śmierci samobójcze przeciwników, którzy radośnie zeskakują z parunastu metrów na proste nogi, fantastycznie przy tym wypierdalając artystycznego fikoła. O ile poprzednie poziomy pod względem trudności były takie se, to tutaj dojebali poziom trudności olimpijski. Przeciwnicy strzelają przez ściany i to nawet niedyskretnie. Napierdalają przez grube metrowe mury. I co im zrobisz? No nic nie zrobisz, ty nie możesz przez ściany. No, jak zabijesz ostatniego łysego funfla, koniec i leci cutscenka. A te cutscenki... Mógłbym o tym napisać powieść. Na przykład w przedostatniej mamy skoki z hałdy żwiru, bieg przez wysokie trawy, bieg na Jezusa po wodzie, walkę na noże, oscarową scenę śmierci głównego bad guy'a. W pozostałych sceny są równie epickie, ale może kiedy indziej. Pytanie, po chuj takie coś wydawać? Okej, dla ruskich ich zamroczone alkoholem mózgi i tak nie wiedzą w co grają. Ale po chuj to wydawać w Polsce. No ja pierdolę, kto w Polsce widział ten film? Ja i kto jeszcze? Gra zjebana, zrobiona w jedno popołudnie przez jakiś meneli spod ruskiej Biedronki. Autorzy powinni zapierdalać na galerach wypełnionych skrzyniami i kontenerami. Kurwa, przecież nawet na ruskie standardy to jest chujnia najwyższej rangi. Film był raczej średni, trochę takie ruskie psy, ale żeby na podstawie tego gówna wydawać grę, która jest jeszcze większym chujstwem? Rosjanie, ogarnijcie się. My też mamy swoje za uszami, ale wydajemy gry o naszych bohaterach narodowych. Na przykład Rutkowski Strikes Back.
Pograjcie i zobaczcie, jak się powinno robić gry o budżetach czerstwej buły z Tesco.